Witam wszystkich markeciorzy na kanale Żar Pan Żur. Dzisiaj przygotuję z wami boczek po chińsku, który jest tak delikatny, że go nawet nie musicie gryźć. Słodki, klejący, pełen umami boczek to eksplozja smaku. Jesteście na to gotowi? Zapraszam do kuchni. Na szybko wam pokażę, co będziecie do tego dania potrzebować. A będzie to liść laurowy, laska cynamonu, 2 gwiazdki anyżu, oczywiście czol, świeże albo suszone chili, imbir, cukier kandyzowany, jak nie macie może być zwykły, wino do gotowania, Shaoxing, nie wiem czy to dobrze wymawiam, jasny sos sojowy, ciemny sos sojowy, no coś zielonego do zdrowia też musi być, także zielono cebulka, no i gwiazda wieczoru, boczuś, około 1 kg. Szczegółowo lista składników macie na dole w opisie pod filmem. Żeby wytrącić z boczku takie niepożądane zapachy, najlepiej go obgotować. Przygotujemy sobie teraz taką zalewa. Imbir ekologiczny tniemy teraz z plasterki, wtedy go nie musicie obierać. Dorzucamy 2 liście laurowe. Potrzebujemy teraz do tego 2 zielone cebulki. Wystarczy je przekroić na pół. Do zalewy dodajemy 50 ml chińskiego wina do gotowania. Boczek układamy skórą do dołu we woku. No i od na dzień dzisiejszy woka nie mam, także wziąłem troszkę większy tyglik i zalewamy całość zimną wodą. Od momentu zagotowania się wody gotujemy boczek nie dłużej niż 10 minut. Zbieramy z góry powstałe szumowiny. Po 10 minutach należy teraz boczek ostudzić pod bieżącą zimną wodą. Teraz macie okazję, żeby skóra z boczku jeszcze dobrze oczyścić. Jak widzicie, jakieś włosy teraz się przy tak miękkiej skórze dobrze wyrywają. Osuszamy teraz boczek papierowym ręcznikiem. I musimy go pociąć teraz w takie kąski, mniej więcej jak na gulasz. No tak, żeby nam się to wygodnie jadło. Jak widzicie, mój boczek jest bardzo wysoki. W trakcie gotowania przeciąłem go jeszcze przez pół. Także na jednej części miałem skóra, na drugiej nie. Ale to nic nie zmieniło w smaku. I potem te pocięte poski tniemy jeszcze w takie słupki, tak jak to widać na filmie. Tym razem 3 cebule zielone zaśniemy na pół. Tym razem górne części zostawiamy sobie do serwowania, będą podane na boczku. Imbir mniej więcej taki kawałek jak wcześniej. Tniemy w plasterki. Na suchy wok, umówmy się, dodajemy teraz nasz boczek. Dawajcie to po kawałku, żeby nie oziębić patelni, żeby nie puściło nam do wody. Zaczęło się gotować i no właśnie ma się to przysmażać. Nie obracajcie tego tak długo, aż nie zrobi się to z jednej strony takie o jak tu brązowawe. Obsmażymy teraz boczuś z każdej strony. Dodajemy do boczku teraz nasze suche przyprawy, czyli cynamon, gwiazdki anyżu, chili i liść laurowy. Poprażymy to jeszcze, żeby wydobyć z tych suchych przypraw jeszcze więcej smaku. Dodajemy teraz kandyzowanego cukru i robimy taki karmel, cały czas mieszając, tak długo aż cukier nam się rozpuści i zacznie robić się brązowy. Tu zwróćcie uwagę, żeby nie przypolić tego cukru, bo zrobi wam się gorzki, no i danie będzie niezjadliwe. Jak ten sos dostanie takiego sunkowego koloru,
Dodajemy teraz zimnej wody. Tak dużo, aż przykryje ona całe mięso. W naszym sosie ląduje teraz zielona cebulka, imbir, no i oczywiście czochol. Czochol możecie lekko rozgnieść. Oczywiście nie może tu zabraknąć jeszcze innych aromatów, tak jak wino do gotowania. Tutaj wlewamy 50 tego wina, 6 łyżek jasnego sosu sojowego. I 2 łyżki ciemnego sosu sojowego. On nam doda takiej właśnie ciemnej barwy. Całość możecie teraz wymieszać. I teraz pod przykryciem na małym ogniu będziemy dusić nasz boczek 90 minut. Od czasu do czasu możecie przemieszać mięso. Po 90 minutach duszenia naszego boczku sprawdzamy, czy mięsko już jest miękkie. Robimy tu testa pałeczki. Pałeczka wciskamy teraz w skórę. Zobaczcie, wchodzi jak masełko. No, pałeczka w mięso wchodzi też bez problemu, czyli mięso już jest mięciutkie. Wyciągamy teraz ze sosu wszystkie nasze przyprawy. Dźwigamy teraz moc palnika tak, żeby odparowała nam woda i redukujemy tak długo nasz sos, aż zrobi się gęsty i kleisty. O, właśnie tak ma to wyglądać. Myślę, że nasz boczek po chińsku jest już gotowy, także możemy go serwować. Mięso możecie podawać tak typowo po chińsku do innych dań, wtedy każdy przy stole może sobie go spróbować, albo jako jedno danie, na przykład na ryżu, albo na smażonych warzywach. Dodajemy na mięsko naszego sosu umami. Posypujemy całość teraz zieloną cebulką. Ja jeszcze zrobię tu coś dla oka i posypię to prażonym sezamem. Mi pozostało wam życzyć smacznego, bo danie jest naprawdę bardzo łatwe do zrobienia. A jak wam się podobał film, proszę o subskrypcję, palec w górę, załączcie się dzwoneczek i do następnego dania.